Cześć, tu Wiesława. Moi kochani, lato w pełni, wakacje zbliżają się już do półmetka. Wielu z Was pewnie wypoczywa, a niektórzy pewnie jeszcze bardziej intensywnie pracują. Natomiast wyprawy Wiesławy nie zwalniają tempa i po jednym odcinku krajowym z Wojsławic wybieramy się znów do słonecznej Italii, tym razem do Toskanii. Zobaczymy kilka najważniejszych miast, a rozpoczniemy od tego, w którym nie wszystko jest proste, od Pizy. Ja ruszam na poszukiwanie dalszych przygód, a Was zapraszam na film. Dojazd z lotniska w Pizie do centrum miasta jest bardzo łatwy, a to za sprawą kolejki Peace Mover. Wystarczy wyjść z terminala lotniska, kupić bilet i za kilka minut jesteśmy na dworcu kolejowym Pisa Centrale. Dalej już pieszo dochodzimy do Piazza Vittorio Emanuele II z jego pomnikiem w centrum placu, otoczonego charakterystycznymi budynkami. Dalej idziemy ulicą Via Nino Bixio wzdłuż murów i docieramy do Lungo Arno Sonnino, czyli nabrzeża rzeki Arno. Mijamy kościół San Paolo a Ripa Arno z przylegającym kompleksem klasztoru benedyktynów. Na drugim brzegu widzimy wieżę Gwelfów, ale trzeba znaleźć most, by się tam dostać. Przed nami Ponte Solferino, a tuż przy nim maleńki kościół zbudowany w stylu pizańskiego gotyku z około 1230 roku. W kościele przechowywana jest relikwia, kolec z korony cierniowej Chrystusa. Tutaj przychodzili modlić się marynarze przed wypłynięciem w morze, albowiem miasto leżało niegdyś nad samym brzegiem Morza Tyreńskiego, lecz muł naniesiony przez lata przez rzekę Arno spowodował odsunięcie linii brzegowej o kilka kilometrów. Tak wygląda rzeka z mostu Solferino. Jej wody dziś są dość zmącone i mają kolor jasno-brązowy, co wpisuje się w barwy elewacji kamienic mieszczących się po obu brzegach rzeki. Doszliśmy do XV-wiecznej wieży Gwelfów, która jest pierwszym symbolem dominacji florenckiej nad Pizą. W czasie II wojny światowej wieża została zbombardowana, a później pieczołowicie odbudowana. U stóp wieży widzimy statuę znamienitego mieszkańca Pizy, Galileusza, a z balkonu można podziwiać panoramę miasta. Życie w mieście zawsze koncentrowało się wokół rzeki. Idziemy Lungarno Mediceo, mijając znamienite kamienice, między innymi tę najbardziej charakterystyczną Palazzo Agostini Venerosi della Zeta. Zbliżamy się do głównego miejskiego mostu Ponte di Mezzo, zbudowanego po II wojnie światowej, ponieważ wcześniejszy został zbombardowany. Co roku odbywają się na nim zawody w przeciąganiu specjalnej metalowej konstrukcji, a na rzece z okazji święta patrona miasta, świętego Ranieriego, organizowane są dwie imprezy, regaty wzdłuż rzeki Arno i Noc Świateł. Vis-a-vis mostu mijamy Piazza Garibaldi. Po obu jego stronach znajdują się budynki najstarszych hoteli w mieście, a w centrum brązowy posąg Garibaldiego. W mieście jest jeszcze kilka takich placów poświęconych bohaterom miasta i kraju, otoczonych restauracjami, kafejkami i winiarniami, w których można odpocząć i napić się pizańskiego wina. Przed nami budynek nazwany imieniem kolejnego znamienitego mieszkańca Pizy, Teatr imienia Giuseppe Verdiego. Otwarcie teatru odbyło się w 1867 roku. Jego scena należy do największych we Włoszech,
a ściany pokryte są freskami i malowidłami. Nieopodal teatru znajduje się romański kościół San Pierino. Dodam, że znajdujemy się w najstarszej części miasta, Borgo Stretto. W średniowieczu przy tej ulicy mieli swoje stoiska kupcy i dla ochrony przed deszczem i słońcem zbudowano arkady. Dziś mieszczą się tutaj liczne sklepy i restauracje. Przy tej ulicy spotykamy kolejny raz postać Galileusza i kościół świętego Michała. W oddali widzimy mury miejskie z XVI-wieczną bramą Porta a Lucca. Natomiast na pierwszym planie zwróćmy uwagę na ruiny pochodzących z I wieku term Bani di Nerone, które są jedynym świadectwem pobytu starożytnych Rzymian w mieście. A z term Nerona w oddali widać chyba najbardziej charakterystyczną budowlę w mieście, krzywą wieżę. Ale nim wejdziemy na Plac Cudów, idziemy do naszego tymczasowego domu, który mieści się dosłownie w sąsiedztwie. Jeszcze pranzo, czyli obiad, i jesteśmy gotowi na spotkanie z najsłynniejszymi zabytkami Pizy. Po prawej stronie widzimy posąg mitycznej wilczycy kapitolińskiej. Budowę krzywej wieży rozpoczęto w 1173 roku i miała pierwotnie pełnić rolę przykatedralnej dzwonnicy. Już na etapie budowy napotkano na problem zapadania się gruntu i przechylania się budowli. Ostatecznie budowę zakończono w połowie XIV wieku. Obecnie jej odchylenie od pionu wynosi 4 metry. Wieża waży 14 000 ton i mierzy 56 metrów. Jest też związana z postacią Galileusza, ponieważ to ze szczytu krzywej wieży zrzucił 2 kule o różnym ciężarze, które równocześnie dotarły do ziemi, obalając tym samym twierdzenie Arystotelesa. Katedra Najświętszej Marii Panny została wzniesiona na przełomie XI i XII wieku i robi ogromne wrażenie, a w szczególności jej fasada, udekorowana 4 rzędami kolumn. Mimo dużego nagromadzenia zdobień i posągów, katedra uważana jest za przykład architektonicznej harmonii. Pięcionawowe wnętrze Duomo obfituje w dzieła sztuki. Kolumny w porządku doryckim, oddzielające nawę od apsydy, pochodzą z meczetu w Palermo. Zwróćmy też uwagę na mistrzowsko wykonany kasetonowy sufit. Kolejny zabytek to Campo Santo, unikatowy cmentarz, którego budowę rozpoczęto pod koniec XIII wieku i trwała ona 200 lat. Wewnątrz znajdują się malowidła ścienne i freski autorstwa m.in. Buonamica Buffalmacca. Przechowywana jest również tutaj ziemia z Golgoty, przywieziona przez pizańskich rycerzy biorących udział w wyprawie krzyżowej w 1200 roku.
Przechodzimy do następnego budynku na Piazza Miracoli, czyli baptysterium świętego Jana Chrzciciela, którego charakterystycznym elementem jest kopuła w kształcie ostrosłupa o 8 ścianach. Wnętrze zdobi kunsztownie wykonana mozaikowa posadzka, ołtarz oraz ambona z 1260 roku. Ciekawostką są dwie chrzcielnice o różnych rozmiarach. Jedna przeznaczona jest dla dzieci, a większa dla dorosłych. Budynek z czerwonej cegły to Ospedale Nuovo della Misericordia, w którym obecnie mieści się Muzeum Synopii. Zgromadzono tutaj m.in. szkice fresków wykonanych przez największych mistrzów toskańskich XIV i XV wieku. W sąsiedztwie Ospedale mieści się Muzeum Katedralne, gromadzące interesujące eksponaty sztuki sakralnej, rzeźby, relikwiarze, szaty liturgiczne. Z krużganku w muzeum można podziwiać skąpaną w słońcu sylwetkę krzywej wieży i Duomo. Jeśli chcecie znaleźć chwilę wytchnienia od upału oraz tłumu turystów oblegających Plac Cudów, to w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ogród botaniczny, który powstał w XVI wieku przy finansowym wsparciu wielkiego księcia Toskanii Kosmy I Medyceusza i jest uznawany za jeden z najstarszych na świecie.
Obecnie jego obszar zajmuje 3 hektary. Jest tu wiele ścieżek spacerowych, sekcje poświęcone różnym gatunkom roślin, ziołom, roślinom tropikalnym, wodnym i leczniczym. Można tu spotkać okazy magnolii oraz miłożębu dwuklapowego, zasadzonych w 1789 roku. Można również pospacerować po bambusowym lesie. W ogrodzie znajduje się również Muzeum Botaniczne. Warto zajrzeć również na Piazza dei Cavalieri, otoczonego ciekawymi architektonicznie budynkami, z których budową związany był wspominany wcześniej książę Cosma Medyceusz. Widzimy tu m.in. kościół świętego Stefana, Palazzo della Carovana, obecnie siedziba Scuola Normale Superiore di Pisa, oraz Palazzo dell'Orologio. Dzień w Pizie, mieście uznawanym za drzwi do Toskanii, dobiega końca. Restauracje zaczynają zapełniać się gośćmi i my jesteśmy już bardzo głodni, więc poszukajmy miłej restauracji. Dobra pizza to zawsze dobry wybór. I tutaj się pożegnamy, bo pizza stygnie. Dobranoc.